Witam. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia i 13 grudzień 2023 rok, godzina 8. Nasz bohater Merkury wchodzi w retrogradację. Aż do 2 stycznia 2024 roku do godziny 4:08. Oczywiście mówimy o czasie warszawskim. Co to oznacza? Jaki ma wpływ? Jak działanie? Ponieważ dzisiaj był także nów, ale dużo wcześniej. Retrogradacja, w dodatku nasz bohater jest tutaj i mam nadzieję, że przyjrzycie się dokładnie, teraz widzicie, dokładnie jak wygląda. I zwróćcie uwagę na jedną z najważniejszych historii, że również jest Merkury w Koziorożcu, a nów zaliczamy już do Koziorożca. Co to oznacza w naszym konkretnie życiu? Przede wszystkim, że musimy spojrzeć w głąb swojej świadomości, wnętrza. Jak chcemy, tak możemy to referować. Po to, żeby zmienić to, co żeśmy pozostawili. Możliwe, że nawet zmienimy zawód, nawet zmienimy swoje działania, do których byliśmy przyzwyczajeni, ponieważ Merkury powraca do dawnych struktur, które były, przypuśćmy, gdzieś tam schowane w naszej świadomości, gdzieś bardzo głęboko, i powinniśmy z tego bardzo mocno skorzystać, dlatego że jest to czas akurat do 2 stycznia, no więc mamy ten okres przygotowania tego wszystkiego i spojrzenia na siebie poprzez lustro, poprzez zaczarowane lustro, poprzez najpiękniejsze lustro, bo możemy skorygować wszystko to, co mamy. Ja nie umiem nawet powiedzieć, jak to nazwać, bo skryte to jest mało powiedziane, to jest najpiękniejsza rzecz, bo możemy przygotować siebie do tego, czego szukamy w życiu. To jest ten moment. W dodatku, dlaczego tak się dzieje? Bo w gruncie rzeczy zawsze mówimy, że Merkury to jest taki troszeczkę dziwny, ale w Koziorożec nie. Koziorożec ma za zadanie nas uformować. Ja już wspominałem w wczorajszym filmie o Nowiu, że to jest korona. To jest ten najważniejszy punkt w całym zodiaku, do którego dążymy. To, co buduje nam karierę, to, co buduje nam to, że jesteśmy tacy, a nie inni i że chcemy być. To jest to, co podświadomie my kreujemy w sobie i bardzo często boimy się samych siebie. To jest najważniejsza cecha, że lęk przed tym wszystkim jest tak ogromny, że nie wierzymy w to, że możemy zdobyć coś, co jest spokojnie w nas, wewnątrz, to zwycięstwo. I zazdrościmy komuś, że komuś się udało, a mnie nie, a to wcale nie jest tak. To ty nie wierzysz w siebie i ta retrogradacja jest po to, istnieje. Stwórca dał ci. To, co się wszystko wczoraj wydarzyło, to, co wszystko się dzieje, będzie w tej chwili właśnie referowane. Czasami czekamy całe życie na to.
którzy są w wieku już dojrzałym, tym senatorami naszego życia i oni dopiero teraz mają skrzydła i unoszą się do najwyższego, bo odkryli w sobie coś, co jest niewiarygodne. To jest właśnie ten moment tej retrogradacji, która zdarza się bardzo rzadko, żeby była tak blisko czegoś, co nazywamy nowiem. Żeby zrównały się te historie, to historia, która kiedyś była, kiedyś, nieważne kiedy. Możemy powiedzieć miesiąc, możemy powiedzieć rok, możemy powiedzieć całe życie, a może nawet całe wieki. To nie jest istotne. To jest problem, który rozgrywa się w naszym umyśle, który gdzieś w zakamarkach synaps sobie siedział. I to ziarno zaczyna kiełkować i pokazywać to, co jest najpiękniejsze. To najpiękniejszy czas, jaki może być, który może otworzyć przed nami zupełnie nowe horyzonty. Mało tego, że nowe horyzonty, może zbudować coś tak pięknego, kiedy w dodatku Merkury jest w trygonie. Tutaj mamy ten trygon, zaraz pokażę. Widać. Proszę spojrzeć w dół i tutaj mamy Jowisza i tutaj pod moim paznokciem właściwie, można by było tak powiedzieć. Mamy Merkurego w trygonie do Jowisza. Czyli Jowisz pokazuje nam tylko, czy mamy szansę. To jest właśnie najważniejsze, bo to jest ta burza mózgu, którą możemy stworzyć. Mamy święta, mamy bardzo dużo czasu. Mamy okres, kiedy możemy przy tym wigilijnym stole opracować to. Możemy jutro, możemy pojutrze. To nie jest istotne, ale wdrożyć to coś, co w nas jest gdzieś tam na dnie, nieosiągalne do tej pory. Chcemy zmienić coś, możemy. Zastanówmy się, nie popełnimy błędu, bo koziorożec nam nie pozwoli. Koziorożec jest twardy. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Czy widzieliście kiedyś koziorożca martwego? Nie, one wchodzą na szczyty i siadają na chmurkach i odlatują gdzieś. Dlaczego? Tak samo nasze myśli odlatują, tak samo nasza historia odlatuje, tak samo to wszystko. Ale czy musimy nie pozostać w tej chmurze marzeń i zrealizować to? Czy dzisiaj chmura to jest pamięć nasza? Możemy znaleźć się w komputerze i wszystko w chmurze przechować i chmura ma nieograniczone pojemności. To jest tylko kwestia nasza, jaką mamy wyobraźnię, jaki mamy nasz teatr, w którym chcemy grać. Jaka jest ta scena? Gdzie chcemy w niej być? Czy chcemy być suflerami, czy chcemy być aktorami? Czy będzie to tylko scena jednego aktora, która jest chyba najtrudniejszą? Bo jestem sam na scenie, ale widownia jest pełna i klaszcze, i bisuje. I ten bis jest do 2 stycznia do godziny tej 4:08. Możemy się przygotować. Wyobrażacie sobie to? Wyobrażasz sobie? Wyobrażasz sobie swojego wnuka,
którego możesz uformować teraz? Wnuczkę? Swojego syna? Córkę? Swoją żonę? Żona męża? Może oklaskiwać ten pomysł? Możesz uzewnętrznić go? Możesz przepracować go? Widziałeś kiedykolwiek taki dobry czas? Sporo siedzę w astrologii i czasy przychodzą piękne, które należą do ciebie. Jeżeli je zmarnujesz, zniszczysz wszystko. Czy inni wiedzą? Nieliczni wiedzą. Dlaczego? Dlatego, że tu jesteś i możesz z tego korzystać. To jest po to. Po to, żeby przestrzeń pracowała na ciebie. To jest to. To jest przestrzeń pracuje na ciebie, jeżeli wiesz, bo nie robisz oporów, nie zastanawiasz się nad tym, a może tak, a może tak, a może tak, a może byle jak i zero. To nie jest wygódka życia, ani Sławojka. Życie jest po to, żeby być, żebyś wszedł na wyższy stopień, bo za chwilę przyjdzie reinkarnacja i będziesz musiał jeszcze raz przepracować to, co zapomniałeś. A po co? Ten kosmogram jest po to, żebyś mógł wypełnić wszystkie zadania, jakie przyniósł ci Stwórca, tutaj na tą ziemię. Żebyś się nie obawiał, żebyś się nie bał. Bo potem jest tylko szczęście. I życzę wszystkim tego szczęścia, żeby opracowali to swoje życie, bo od 2 stycznia zaczynamy nowy świat. Czy dobrze? Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć, ale się cieszę, bo przynajmniej mam nadzieję, a nadzieja jest wielkim sukcesem, a jeżeli w ogóle żyjemy, to żyjemy w nadziei, że będziemy bliżej siebie, czyli miłości, zarówno i do siebie, bo ona jest najważniejsza, żeby pokochać siebie, a potem pokochać tych bliskich, a potem cały świat, wszechświat. Ten wszechświat jest nasz, my jesteśmy Jego dziećmi i to jest najważniejsze. Powodzenia we wszystkim i z Bogiem.